Siemanko, dzisiaj trzeci odcinek o lamowaniu. Pokażę Wam mój ulubiony sposób, więc od razu przechodzimy do maszyny. Jeśli nie mamy maszyny cylindrycznej, nie mamy lamownika do maszyny płaskiej i chcemy naszyć lamówkę na krawędź, nie ma problemu, pokażę Wam, jak coś takiego zrobić i moim zdaniem jest to najlepszy sposób. Jest trochę więcej pracy, ale tylko minimalnie. Mam tutaj kilka warstw skaju. Tak jak wspominałem w poprzednich filmach, jeśli jest możliwość, to minimalnie na krawędzi łączymy te warstwy. Taki mały montażowy szef na samej krawędzi. No i teraz będę naszywał na to lamówkę ze skaju. Ten pasek ma szerokość 4 cm. Układam ten pasek wierzchem na tkaninie. No i teraz przeszywam powiedzmy centymetr od krawędzi. Tutaj układam krawędzie tkanin, żeby były na równo. Pasek mam wszyty. Ten pierwszy szef jest jakby złapany w tym obrębie. Nic nam nie będzie wystawało. Teraz naciągamy i owijamy tą tkaniną cały rant. I tak na całej długości. Teraz będę przeszywał przy samej krawędzi czerwonej lamówki. I tak wygląda efekt lamowania bez lamownika, bez maszyny cylindrycznej. Jeśli przeszyjemy to blisko krawędzi i jeszcze nitką w kolorze tej tkaniny głównej, no to ten szef będzie całkowicie niewidoczny. Od spodu wygląda to tak. Możemy jeszcze zrobić wiele modyfikacji tej metody. Mam tu jeszcze przynajmniej kilka sposobów na wykorzystanie tej metody wszywania lamówki, ale są one zmodyfikowane pod konkretne prace. Bo nie zawsze akurat ta wystająca tkanina tutaj się sprawdzi. Można to zrobić dłuższe i na przykład ściąć krawędź nożyczkami zygzak. Wyciąłem teraz drugi pasek na 6 cm i tym razem wszyję to na pół centymetra. Pierwszy szef, jak widać, schowany, więc wszystko jest ok. Robimy tak jak przed chwilką, tylko nie owijamy tego w ten sposób. Modyfikacja tutaj polega na tym, że zawijamy końcówkę tkaniny pod spód i dopiero nawijamy całość na krawędź. Tak to mniej więcej ma wyglądać. Oczywiście szerokość tego wszystkiego dopasowujemy już do grubości materiału, który będziemy lamować. Musimy odpowiednią szeroką wyciąć taśmę, tak żeby to wszystko ładnie nam się zgrywało i można to wykonać naprawdę bardzo precyzyjnie, tak żeby tylko ten rand dolny był minimalnie szerszy, aby złapało nam szwem z góry. Możemy to szyć taką stopką, możemy też zastosować taką wąską stopkę albo pół stopki do wszywania zamków. Możliwości jest wiele.
Tutaj przeszywam trochę dalej. To przeszycie możemy w ogóle wykonać ozdobną nitką, jakąś kontrastową. Tak to wygląda od spodu. Tutaj akurat ta krawędź jest dość szeroka. Można to naprawdę dociąć pod konkretny wymiar. Musimy tylko wykonać parę prób. No i kwestia doświadczenia też. Jeśli ktoś dużo lamuje, to pewnie ma jakieś rozpiski już, jaką lamówkę dociąć do konkretnej szerokości. Ale ten rand też fajnie wygląda. I na koniec lamowanie po łuku. Tak to wygląda. Można ewentualnie tą wewnętrzną krawędź troszkę naciąć, jeśli będzie nam się mocno deformowało. Tak to wygląda. Wziąłem oczywiście najgorszy z możliwych materiałów, który można użyć na pojedynczym transporcie, czyli Sky. Jeśli ktoś ma potrójny transport, to na pewno dużo łatwiej to będzie wykonać. I od spodu możemy także wykonać różne modyfikacje, czyli albo wyciąć tą krawędź zygzakiem, nożyczkami, albo podwinąć to na 2 razy, tak jak było przed chwilą. I gotowe. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!